opowiedzieć wam, co będziemy dzisiaj robić. Czyli idziemy na plan filmowy do Instytutu Energetyki we Wrocławiu, w Warszawie i będziemy nagrywać reklamę dla Altris, kampanię marketingową. To będzie dzisiaj misja. Mamy pierwszą misję od rana, zapakować się i pojechać. I może Kamil pojedziesz ze mną, a Radek pojedzie z Radek pojedzie z Mateuszem. No i dobra, będziemy robić content, widzowie. To jest feature w tym aucie taki zajebisty, że mimo, że je otworzysz, to wyjala. Ja tak właściwie jestem odpowiedzialny za bycie statystą, ale do kampanii pracowałem z biura razem z Kamilem i przygotowywaliśmy wszystkie propy typu flagi, jakieś takie rekwizyty, ogarnialiśmy, no byliśmy po prostu misjonarzami, robiliśmy misję. Dojeżdżamy już na lokację, mamy jakieś 500 metrów i zaraz ją w sumie zobaczymy. Widać już ją. Wielki betonowy klocek. Nie przełożę się tu. Metafora przemijania, nowy, stary. Siemano, jesteśmy dzisiaj w Warszawie na planie zdjęciowym naszej nadchodzącej kampanii biletowej na Altrace Poland 2026. Tak jak widać, jesteśmy w dość imponującej lokacji, jest to Instytut Energetyki. Jest, powiedzmy, że miejsce, gdzie jakiś czas temu ktoś stwierdził żeby zrobić dobrą imprezę techno i Rampa miał chyba tutaj pierwszy jakikolwiek swój koncert, w sensie DJ set. I tak poszło to lawinowo, że zaczęły się tutaj odbywać różnego rodzaju właśnie eventy, imprezy i my po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że może to jest dobre miejsce na naszą nadchodzącą kampanię i zdjęcia. Mamy dosyć ciekawych współpracowników, tych naszych nowych partnerów, których udało nam się jakoś zaprosić do udziału w tej całej kampanii. W ciężarówce mamy właśnie od nich skitrane 2 samochody. No i ciężko wybrać, od którego zacząć, bo oba są wyjątkowe, unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. My personal favorite to jest Mercedes-Benz Sauber C11, czyli totalny dominant grupy C. No i kolejny to CLK GTR, ale też w dosyć wyjątkowej wersji, to jest wersja Le Mans. I oba te samochody mamy tutaj dostępne na planie właśnie od Mercedesa. Także courtesy of Mercedes-Benz, we love you guys. Czołowa kierownica z prawej strony. No bo to Anglik! Mamy narty. W miarę możliwości pamiętajcie swoje pozycje, dobra? 11, 12. Right, so just like on the planning, we have one more shot of pushing the door. That Okay. should be done, I guess, like within 20 minutes. Then they're gonna make some space for us. We can Okay. bring the truck right in front of the door, unload both of the cars. Będziemy nagrywać kolejne ujęcie. Ludzie będą udawać, że pchają drzwi, które nie są popychalne, bo są automatyczne. No, ale będziemy fejkowo po prostu je popychać i nagrywać takie ujęcie. No. Jak chcesz, to możemy się hotelem stanąć do tego ujęcia. Możemy gdzieś Jak chcesz, to możemy też sobie przejść do tego ujęcia. Oni się No dobrze, widzowie. Kamera poszła i akcja! Jest, widzowie, siła przepotężna, a po nagrywkach chodziliśmy na gabery.
It is like there is interior, you can open the doors, but there is no engine. So it was like always with intention of being a Yeah. show car, not a race car at all. Yeah. My to jesteśmy raczej fanami też właśnie historycznych, wyścigowych wozów. CLK GTR i Sauber C11 to totalnie takimi wozami jakby są, więc no zajawa jeszcze. CLK GTR jest w oklejce Warsteinera. Lubię bardzo clean wersję, altatorowa mnie robi jeszcze bardziej, bo jest jeszcze bardziej popaprana, agresywna, więc na maksa git. How we feeling? Cold. What we doing? What we doing? Będziemy teraz nagrywać jeden z teaserów takich, powiedzmy, czyli nie ujęcie do głównego filmu, a po prostu jakaś kolejna taka zajawka do naszej komunikacji. Przenosimy się do środka. Głównym autem całej kampanii jest C11, nie CLK GTR. CLK GTR jest trochę taki na dodatek, powiedzmy, jako dodatkowy wóz, mimo tego, że jest też bardzo wyjątkowy. Krzysiu, widać, że nogi robi. A co? Mam rolę? Dopiero mi zaraz powiedzą. To jest tajemnica, nikt nie wie, po co to jest. Zaraz się dowiemy. I to jest najbardziej ekscytujące. Mamy tam 2 znaczniczki zielone. Łukasz! Idziesz? Łukasz! Jezu, jak ty wyglądasz! Proszę? Skąd wy go wzięliście? Z kościoła. To za Chrysty siedział. Mati jest z Pornhuba. Tato, włóż mnie do tego auta. Czekaj, weź ty stań kurwa w środku. Nie, będziemy, jestem najwyższy. Jest git, wystarczy. Dziękuję bardzo. Przenosimy się w końcu do środka. W końcu, nie w końcu. I co? I będziemy sobie działać z ujęciami wewnątrz. Pomysł jest taki, żeby auto generalnie wyglądało, jakby tu stało 1000 lat. Także trochę przenosimy się do takich fanatycznych czasów Altrace'u, kiedy Altrace już jest, powiedzmy, pieśnią przeszłości z jednej strony, ale z drugiej strony też legendą. No i będziemy odkrywać sobie ten samochód z właśnie jakichś przepaśnych właśnie archiwów, czy wiesz, dolnych pięter minus 300 kolekcji. My z Kamilem opowiemy więcej, co się teraz dzieje. Teraz już nagrywamy wszystkie sceny w środku, jesteśmy statystami i teraz jest odsłonięcie, co już pewnie widzieliście. My jesteśmy totalnie zajerani. YouTuberska miniaturka. Uczciwe zapłata.
Ale jebne chyba... To mamy, przechodzimy dalej, zaraz powiem co robimy i kogo potrzebujemy. Idealnego miejsca. 8 godzin. 8 godzinę jesteśmy na planie, jest tylko cieplej, tylko przyjemniej, tylko lepiej. Wszyscy tylko bardziej zaangażowani. Wszyscy mają jeszcze większy poziom energii i frustracji zarazem. Może bułeczkę? A może bułeczkę? Herbata. A herbatkę i bułeczkę? Czasami jak te auta są gdzieś transportowane, to zabezpieczają się tym, że wkładają, patrz, pleksę, żebyś ty nie mógł sobie wsiąść za kierownicę i naciskać pedałów. Dziękuję bardzo, koniec zdjęć. Siema! Śniadanko ci przygotowałam, proszę. O, węgiel Jarzynowa! No to dzisiaj się skupiamy bardzo mocno na aucie, czyli będziemy sobie nagrywać jego detale, prawdopodobnie otwierać z tyłu całą pokrywę, Będziemy odkrywać pokrywę, żeby pokazać silnik, czyli serce tego auta i będzie to na pewno bardzo, bardzo też spoko. Poza tym dużo scen jest z naszym głównym aktorem, Michałem. Ale stary, a propos kierownic, bo śmieszne, że ty nawiązałeś do kierownicy. Bóg mi pokazał, że w tym McLarenie, Restomodzie, co widzieliśmy Petersen, stary, z tyłu wkładasz w panel, w loty między lampami, kierownicę, żeby móc z tyłu kurwa kierować tymi kołami. Kołami i go pchać, nie? W tym samym momencie. Że pchasz i nie musisz być w środku, żeby skręcać kierownicą. Takie samochody jak BMW, że sobie w aplikacji sterujesz, nie musisz nic wtykać. No w sumie mówili, że od 10 może. Zajebiście. No nie, bo Kasper powiedział na 8, musisz być na 8. A wy nie poszliście do klubu przez to, że na ósmą? Nie, my nie poszliśmy do klubu przez to, że ty byłeś w Łomiankach. Jakbyś był z nami w hotelu, to muszkietyra brakowało. A, nie, jak ja bym był w hotelu, nie ma starej opcji, że my tu jesteśmy. bylibyśmy. Ja miałem ambitny plan, mówię Kamielowi tak, najpóźniej 3:00 jesteśmy w hotelu. Wiesz co, jakbym ja był w hotelu, to moglibyśmy dzisiaj na planie co najmniej ofiar wypadku zagrać, nie? To niczego innego nie gadali. Jakiś, nie wiem, tłum wbiegł na tor, to my. Jesteśmy trochę do przodu z planem, rzekomo. Jest 9:00. No i mieliśmy wcześniej planowane, że skończymy o 20:00, aczkolwiek produkcja stwierdza, obiecuje, ma nadzieję bardziej, szczerze mówiąc, że skończymy mniej więcej do 18:00. Tego typu samochody to są rzeczy, które my w przyszłości jeszcze w większych liczbach chcielibyśmy widzieć na naszych eventach. No, wiecie, to jest ten samochód, który jest mega, no, niewyobrażalne pieniądze warty, jest ich dosłownie 6 sztuk, jak później się gdzieś tam dowiedzieliśmy od ekipy i wartość tego, no to są już dobre miliony euro. 5 i wzwyż bardziej za sztukę. Najlepszy projekt you ever have.
Z najlepszą ekipą. Najlepszą ekipą, tak. Wszyscy się lubią, są dobre ciastka, herbata, kawa, rurki metalowe, zero wasting. Nie no, Radziu robi dobrą robotę. Aby nie wchodzić i nie wychodzić z budynku. Zbioru. Pomidorowa z makaronem, nie? Ale makaron jeszcze był twardy. Jak tam widzowie? Jak tam u was podczas seansu? Wszystko dobrze? W końcu jest robota. Mamy 13:20. Wkraczamy do akcji statyści. Będziemy nagrywać teraz chyba wypychanie auta. Teraz nagrywamy teaser. W ogóle pierwszą rzecz, którą planujemy puścić online i polega ona na tym, że nasz bohater idzie sobie czerwonej linii. Idzie sobie gdzieś tam i jest ciemno, chce znaleźć chyba zapalniczkę. Wypada mu coin, czyli moneta. Mamy więcej. Pytali o coiny, Oliwia. I wypada mu koń przy okazji i on podąża, szuka tego konia, napotyka czerwoną linię, no i czerwona linia prowadzi do jednego, czyli do naszego Hirokara, który była widoczna w całości filmu jakby podczas nagrywania dzisiaj i wczoraj, także fajny follow-up. No co, kończymy już tak naprawdę ujęcia kończymy ujęcia wszystkie wewnątrz i będziemy się przenosić na dwór. So we're planning to shoot some POV, sort of an idea, simulating the way that one of the cars is actually driving out on the public streets. Once they've done it, they'll be coming back and we'll finalize with the last shoot. Zostawiliśmy sobie na koniec teaser. Wszyscy poszli do domu i trzeba aktorzyć, no. Jeszcze taki mały detalik sobie tu machniemy. 2 dni ciężkiej pracy za nami. Nie mogę już teraz czekać efektów końcowych naszej pracy. Każdy z ekipy był cudowny, jest cudowny. To, że mieliśmy w ogóle okazję współpracować z Mercedesem przy tej całej kampanii, to jest też rzecz, której naprawdę jesteśmy very, very happy. No i co, teraz czekać na efekty końcowe całej kampanii. Dzięki wam bardzo i elo. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Ja tego nie organizowałem. Jak ja bym to zorganizował, to w ogóle już by było po robocie. Dużo wcześniej. No nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie. To jest najbardziej profesjonalna do tej pory nasza produkcja.
mega dużo fajnych, legendarnych osób zaangażowanych. To jest jakaś mega przyjemność w ogóle, żeby z Julienem czy z Dominikiem mieć okazję pracować. Oglądałem ich pracę lata temu całe. No i się nie spodziewałem, że przyjdzie nam kiedykolwiek pracować z takimi prosami. To wielki taki, wiesz, nominacja dla nas, taki kurde ennoblement się po angielsku mówi, żeby pracować z takimi gościami. Także wielkie dzięki do całej ekipy produkcyjnej, do Dominika, do ekipy oświetleniowej, do wszystkich. To było mega robota, no i szapoba dla Mercedesa, że nam zaufali i udostępnili nam te samochody. Mam nadzieję, że nie nadwyrężyliśmy ich oczekiwań i że odwdzięczy się to też w przyszłości na przyszłorocznych eventach. Dzięki.